Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Hondy ZR-V. CR-V, HR-V, a teraz ZR-V. Oto lista dostępnych w Europie crossoverów i SUV-ów od tego japońskiego producenta. Specjalnie dodałem, że w Europie, bo na świecie modeli Hondy jest znacznie więcej, tam też jest więcej SUV-crossoverów. A ZR-V to model, który został zaprezentowany w 2022 roku i gabarytowo jest niemal pośrodku pomiędzy właśnie CR-V a HR-V. Jego wymiary to 4,57 m długości, 1,63 m wysokości, 1,84 m szerokości, a rozstaw osi to 2,66 cm. Prześwit to 18 cm. I co ciekawe, te wymiary są bardzo zbliżone do Hondy CR-V, ale poprzedniej, 5. generacji. CR-V była wtedy 2 cm dłuższa, 1 cm szersza oraz 5 cm wyższa. Tylko tak jak mówię, poprzedniej generacji, bo nowa CR-V jest już o 13 cm dłuższa. A żeby było śmieszniej, to ZR-V w Stanach jest oferowana jako HR-V. Dobra, ale skupmy się na ZR-V i jej wyglądzie. O ile nowy CR-V czy Civic wyglądają dość agresywnie, tak ZR-V ma dość obłe kształty i wygląda moim zdaniem tak nieco bezpłciowo. Trochę jak Mercedesy ostatnimi czasy, czyli bryła jak roztopiona czekolada. Ale absolutnie to nie jest wada, to jest po prostu poprawnie narysowany samochód bez wodotrysków. Testowana wersja to odmiana wyposażenia Sport, w której to dostajemy delikatnie inne zderzaki, które mają więcej czarnych wstawek niczym Piano Black i to w zasadzie wszystko. I testowana sztuka miała niebieski lakier o nazwie Steel Night Pearl. Jak widzicie, za dużo lakierów do wyboru nie ma, bo w zasadzie są 4. 2 białe, 1 czarny i 1 niebieski oraz czerwony. To, co mi się podoba w ZR-V, to wydechy z tyłu, które są prawdziwe. Nie ma tutaj atrap. Co prawda, dziury są w zderzaku, a dalej są rury, ale lepsze to niż atrapy. Zanim przejdziemy dalej, to pora na sponsora dzisiejszego odcinka. Myślisz o zakupie używanego samochodu, ale nie jesteś pewien jego historii? Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź Car Vertical. Serwis, który udostępnia szczegółowe raporty historii pojazdów, dzięki czemu unikniesz kosztownych niespodzianek. Większość osób przed zakupem porównuje kilka samochodów, więc warto sprawdzić je wszystkie. Porównując 2 lub 3 samochody możemy sprawdzić dokładnie ich historię, a także i wybrać najlepszą opcję dla nas. Przykładowo, używana Honda może na zdjęciach wygląda świetnie, ale w przeszłości mogła być mocno uszkodzona lub kradziona. Wejdź na Car Vertical, wpisz numer VIN i sprawdź pełną historię. Przebieg, wypadki, kradzieże i wiele więcej. Przy zakupie 3 raportów wychodzi najtaniej, a na hasło Autowizja jest 30% zniżki. Link znajduje się w opisie. Sprawdź i upewnij się, że Twoje przyszłe auto nie skrywa tajemnic. W takim razie pora na bagażnik. Kufer na papierze jest dość mały, bo ma według producenta 390 litrów, ale jest naprawdę ustawny. To, czego brakuje, to drugiego dna, bo tu jak widzicie jest schowek i to wszystko. Dalej, bliżej kanapy, pod podłogą są elementy hybrydy, które właśnie zabierają przestrzeń bagażnika. Miło, że tą przednią część podłogi możemy wstawić w pionie i podzielić bagażnik na 2 części. W kufrze znalazłem też 2 haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, boczną przegródkę po prawej stronie, a po lewej jest schowany zestaw naprawczy. Dodatkowo, jak ktoś ma dłuższe ręce, to z tego poziomu można położyć oparcia kanapy i uzyskać idealnie płaską powierzchnię. To lubię. Chociaż jeszcze bardziej lubię ilość miejsca w kabinie. No zobaczcie, jak dużo przestrzeni mają pasażerowie z tyłu. Jest tego mnóstwo. Zwłaszcza na nogi, ale i na głowę mam sporo wolnej przestrzeni, a mam 186 cm wzrostu. Dodatkowo do dyspozycji jest podłokietnik z 2 miejscami na poje, oddzielne nawiewy, złącza, płaska podłoga czy gazetowniki. W zasadzie jedynie zabrakło mi przejścia do bagażnika z kabiny i byłoby idealnie. Wskakujemy naprzód, gdzie mamy całkiem wygodne fotele, które co ważne, możemy bardzo nisko obniżyć. Poważnie, pozycja za kierownicą w najniższym położeniu jest prawie jak w aucie osobowym, co jest dużym plusem, bo nadal zachowujemy nieco lepszą widoczność. Łatwo też ustawić pod siebie zarówno fotel, jak i kierownicę. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Tutaj niestety na środku sterczy tablet, który lepiej by wyglądał, jakby był wkomponowany, ale poza tym deska wygląda naprawdę dobrze. Jest prosta, intuicyjna oraz ma same fizyczne przyciski, dzięki czemu obsługa jest prosta i bezpieczna.
Klimatyzacja czy audio ma swoje pokrętła i przyciski, czyli tak jak zawsze powinno być. Niezłe są też materiały oraz nieźle skrzypi ekran środkowy, który jest niemal jedynym elementem, który skrzypi jak go ruszamy. Co więcej, on skrzypi nawet jak naciskamy coś na ekranie, a to już lekko wkurza. Posłuchajcie sami. No niestety, tak jak mówiłem, ekran skrzypi, ale poza nim jest dobrze oraz niemal nie ma piano black, jest tylko na kierownicy, gdzie aż tak bardzo nie przeszkadza. Gdyby poprawiono spasowanie ekranu, byłoby super. A sam ekran skrywa w sobie Androida w wersji 8.1 i działa ten system w miarę poprawnie. Mówię w miarę, bo jak widzicie, czasem są lekkie opóźnienia i klasycznie nawigacja za pierwszym razem się dłużej wczytuje. Ale tak, to menu jest proste i łatwe w obsłudze, chociaż faktycznie grafiki mogłyby być już nieco bardziej nowoczesne, bo te już lekko wyglądają staro. Nie wiem też, czy nadal tak jest, ale kiedyś można było odblokować ten system i instalować samemu aplikacje typu mapy czy aplikacje z fotoradarami i policją. Minus jaki znalazłem to wyłączenie systemu ISA, czyli piszczenia przy przekroczeniu prędkości, bo trzeba to klikać na ekranie głównym i nie ma do tego skrótu na kierownicy. Co więcej, robi się to tylko na postoju, musi być wbity bieg P, czyli parking, inaczej menu jest nieaktywne, a to strasznie irytuje. ZRV ma też drugi ekran, którymi są zegary cyfrowe, z tym, że nie zajmują one całej przestrzeni tutaj, tylko jak widać około 2/3. Reszta to okrągły fizyczny prędkościomierz. Jak są zegary zapalone, to nie widać różnicy, a także i ta cyfrowa strona pozwala na zmianę widoków i ustawień. Pora więc na schowki i złącza, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską na naszym rynku wyboru nie ma i jest tylko odmiana hybrydowa, podczas gdy na innych rynkach są też wersje tylko spalinowe 1.5 oraz 2.0. Ale u nas nie ma takich i my mamy zawsze wolnosący silnik 2 litry, 143 konie, połączony z silnikiem elektrycznym, który ma 184 konie. I łącznie układ ma właśnie 184 konie i 315 Nm, bo to jest dość nietypowa hybryda, ale zaraz o niej powiem. Posłuchajmy teraz silnika. To silnik jak to silnik. 4 cylindry, które odpalają się tylko jak muszą, żeby podładować akumulatory i zazwyczaj robią to właśnie z nieco wyższymi obrotami. I to niestety nieco słychać w kabinie, na szczęście nie bardzo. No właśnie, ta hybryda jest nietypowa, bo tutaj to elektryk napędza koła, a silnik spalinowy jest generatorem, który produkuje prąd, który to idzie do akumulatorów, a potem z tych akumulatorów idzie do silników elektrycznych, które to napędzają koła, czyli inaczej niż większość popularnych hybryd na rynku. Robiąc duży skrót myślowy, można by powiedzieć, że ZRV to taki elektryk zasilany silnikiem spalinowym. Stąd też ta praca na wyższych obrotach silnika. Ale przy pewnych wyższych i stałych prędkościach możemy jechać na samym silniku spalinowym, bo wtedy zużycie prądu byłoby wyższe niż paliwa, więc nieopłacalne. I właśnie wtedy to się przełącza. A przełącza się za pomocą malutkiego sprzęgła wielopłytkowego, który wielkościowo przypomina mi to w motocyklach, a nie w samochodach. Brzmi bardzo skomplikowanie, ale wszystko dzieje się niezauważalnie dla nas i przede wszystkim ciągle mamy naprawdę niezłe osiągi. Poważnie, to auto jest naprawdę żwawe i przyjemnie się nim jeździ, a sprint do setki powinien trwać katalogowo 7,8, 7,9 lub 8 sekund. Tak,
3 wartości, każda dla innego wyposażenia i jest to związane chyba z wagą. Podstawowe wyposażenie waży 1589 kg, następne 1604, a ostatnie 1639. Chociaż coś mała różnica wagowo, jak na różnicę w czasie, no ale tak podaje producent. Ja mam środkowe wyposażenie, Sport, więc katalogowo powinno być 7,9 sekundy. Pora to sprawdzić. Wynik to powtarzalne 7,5 sekund i to ze sporym uślizgiem kół. Niestety, ale ZR-V ma tylko napęd naprzód. Może jakby był lepszy asfalt albo bardziej rozgrzane opony, to dałoby się zrobić niskie 7 sekund. I co ciekawe, pewnie słyszeliście, jakby tutaj była bezstopniowa skrzynia biegów, co potwierdza nawet specyfikacja producenta. Z tym, że tutaj nie ma skrzyni biegów i to mimo tego, że auto symuluje biegi. Taka ciekawostka. Kolejna ciekawostka to taka, że faktycznie auto symuluje biegi, ale poza sprintem od zera w trybie Sport. Zobaczcie, teraz będzie sprint w trybie Eco, czyli najwolniejszy. I tu już biegi były symulowane, ale też czas było ponad sekundę wolniejszy, bo było 8,7 sekundy. To też jest po części kwestia trakcji, bo tutaj była włączona i czuć było, jak lekko blokuje moc. A tak to wygląda w trasie, jak chcemy na przykład wyprzedzić albo włączyć się do ruchu. Jest symulowanie biegów, przez co auto nie wyje jednostajnie, co jest dużym plusem oraz jest niezła reakcja na gaz. Jest lekkie opóźnienie, ale naprawdę małe i są naprawdę dobre osiągi. No chyba, że ktoś chce jeździć na niemieckich autostradach, wtedy Honda go lekko rozczaruje, bo prędkość maksymalna to 173 km/h. To, co mnie lekko denerwowało, to przyciski do włączania poszczególnych biegów, a raczej kierunków jazdy, które są mało intuicyjne, albo ja jestem jakiś dziwny. To znaczy, na pewno, że jestem dziwny, ale też każdy ten przycisk ma inny kształt i mi kilka razy zdarzyło się po odpaleniu samochodu pociągnąć wsteczny zamiast wcisnąć D. Jakoś mi głowa podpowiadała, że te przyciski powinny być odwrotnie. Pewnie też zwróciliście uwagę, ale za kierownicą są łopatki i to metalowe. Ale spokojnie, to nie jest od symulowanych biegów, tylko od poziomów rekuperacji. No właśnie, jak rekuperacja, to spalanie, czyli coś, po co kupuje się hybrydę. No i w ZR-V spalanie jest świetne, naprawdę świetne i w mieście ciągle miałem poniżej 5 litrów, co uważam za bardzo, bardzo dobry wynik. Jak się mocno postarałem, to miałem wyniki poniżej 4 litrów, co jak na gabaryty auta i to, że to jest taki crossover, to robi to wrażenie. Niestety w trasie już aż tak super nie jest i przy 120 miałem zużycie na poziomie 7 litrów, a przy 140 nieco ponad 9. To znaczy, to nadal są dobre wyniki, zwłaszcza jak na 184 konie w benzynie i w crossoverze, ale już nie aż tak świetne jak w mieście. Bak paliwa ma 57 litrów, a to oznacza, że w mieście możemy zrobić ponad 1000 km. Brawo! Brawo też za właściwości jezdne, bo Honda prowadzi się jak Honda, czyli precyzyjnie i pewnie. Na szczęście też nie jest bardzo sztywna, więc idealnie do tego crossovera. Poważnie, pod względem prowadzenia, osiągów i spalania jest bardzo dobry. ZR-V może też mieć opcjonalnie hak holowniczy, na którego nacisk to 75 kg, więc bagażnik rowerowy spokojnie nałożymy oraz możemy ciągnąć przyczepę do 750 kg. No tutaj już skromnie. Skromna z pewnością nie jest cena, bo to niestety największa wada ZR-V. Cennik ZR-V startuje od 179 000 złotych, a kończy na 200 000 z najwyższym wyposażeniem. Z tym, że ZR-V nawet w podstawie ma bogate wyposażenie, które teraz widzicie na ekranie i jak doklikamy konkurencję, to wyjdzie podobnie, a czasem nawet drożej. No chyba, że mówimy o chińskiej konkurencji, to tam będzie taniej. Ale zgadzam się, ZR-V jest droga.
I w zasadzie to jest pewnie powód, dlaczego jeździ tak mało Hond na naszych drogach, bo cenniki są tak skonstruowane, że nie ma podstawowych wersji z niemal zerowym wyposażeniem. Ba, w zasadzie Honda w podstawowym wyposażeniu ma wszystko to, czego od auta oczekujemy, a za dużo z tych opcji trzeba o konkurencji dopłacić. Druga sprawa, to w Hondach bardzo często nie ma silników, jesteśmy skazani na jeden. Ale jak chcemy crossovera i chcemy hybrydę, to ZR-V jest bardzo, ale to bardzo mocnym graczem i warto ją sprawdzić. Bardzo dobrze jeździ, jest bardzo ekonomiczna w mieście, ma niezłe osiągi, a do tego nieźle wygląda i jest wygodna w obsłudze. Z wad to wspomniana wcześniej cena oraz dość skromny, jak na tą klasę, bagażnik. A jak ktoś nie lubi SUV-ów, a chce mieć podobne auto, to polecam sprawdzić Civica, który dzieli bardzo dużo rzeczy właśnie z ZR-V. Cześć!